Jeśli myślisz, że nie uda Ci się schudnąć, przebrnąć przez dietę, a nawet jak przez nią przebrniesz, to nie uda Ci się zachować jej efektów, to ten film jest dla Ciebie. Dlaczego ja mam czelność Ci o tym mówić? Dlatego, że dzisiaj jestem blisko 40 kg szczuplejsza, a nadwagę miałam od dziecka i co więcej, z każdym rokiem nie przybieram już kilogramów. O nie, nie, wręcz przeciwnie. Z każdym rokiem ubywa mi ich tyle, ile zechcę. Na przykład w zeszłym roku było tak. To jest efekt po 2 tygodniach detoksu. Nie wiem, jak Ty zaczynasz, czy w ogóle zaczynasz, ale powiem Ci, jak ja to robię. Od czego zaczynam, żeby tą dietę przetrwać i mimo, że pozornie się wydaje katorżnicza, jak przejść przez nią bez zbędnego wysiłku i efekty zatrzymać. Otóż bez względu na to, jaką dietę chcesz zastosować, czy to będzie na przykład detoks, czy to będzie jakaś inna dieta, która zbija kilogramy, czy to będzie głodówka, czy to będzie jakaś aktywność fizyczna, czy redukcja kalorii. Jeżeli Twoim celem jest zgubienie zbędnych kilogramów, to pierwsze, co musisz zrobić, to pomyśleć, jak się do tego zabrać, od czego zacząć, czyli jak się do tego przygotować. Usiądź i pomyśl, jak to zrobisz. I wybierz sposób. Jak już go świadomie, po przemyśleniu wybierzesz, a nie dlatego, że koleżance pomogła, to będzie trzeba w tym wytrwać. Wielu z nas potrafi, ja też, zmotywować się na krótko, a to wystarcza na krótko. I potem wszystkie te efekty, cały ten wysiłek, cała ta praca włożona w pracę nad sobą, wszystko to niweczymy. Jak tego uniknąć? W tym roku jest moja 13, albo nawet 14 edycja postu, detoksu. To inna nazwa to post leczniczy, dieta warzywno-owocowa lub dieta dr Dąbrowskiej. Dziś już mogę to powiedzieć, że sukces również w diecie przy odchudzaniu zależy od przygotowania. Bo spontanicznie to można owszem rozpocząć, ale spontanicznie nie dojedziesz do mety. Mogę Cię o tym zapewnić. Każdego roku, a pamiętasz, że robię to od kilkunastu lat, przygotowuję się do tego procesu. Zarówno swoją psychę, swoje nastawienie, logistykę, czyli lista produktów dozwolonych, czas na zakupy, na przygotowanie posiłków zawczasu, ale także swój brzuszek. Tak, mój ściskający się z głodu żołądek może wszystko popsuć, totalnie popsuć, doprowadzić do kapitulacji. Jednak wszystko da się ogarnąć, burczący brzuszek też da się przechytrzyć. Jak to robię? Otóż postanawiam, że na przykład za tydzień rozpoczynam dietę. Wiem, co na niej wolno jeść, czyli niewiele. Jest bardzo restrykcyjna, lekkostrawna i wydaje się, że nie ma szans, żeby się najeść tym, co jest dozwolone, czyli grozi mi długotrwałe głodzenie się. Tak to wygląda, ale wcale tak nie jest. Po 3-5 zaledwie dniach, całe niebezpieczeństwo mija. Ale właśnie w ciągu tych pierwszych dni wiele osób wymięka. Ja też nieraz wymiękłam. Ale dzisiaj, zanim rozpocznę tą właściwą dietę, robię sobie taki tydzień przygotowawczy. Przygotowuję, przyzwyczajam swój żołądek do takiego lekkostrawnego jedzenia, bardzo lekkostrawnego. Nie jem wtedy takich zasycających pokarmów, unikam kartofli, ryżu, kasz, banana, pieczywa czy jakichś tłuszczów. Wprawdzie jem dużo sałatek i do tych sałatek w czasie tego tygodnia przygotowawczego dodaję oliwę, dużo mniej niż zazwyczaj, ale dodaję. I takim sposobem mam i kontrolę nad tym, co jem, co wolno mi jeść, i jednocześnie swobodę oraz brak poczucia winy. Jeśli czuję, że jednak muszę zjeść coś, co nie jest dozwolone, bo po prostu mnie ściska. Ponieważ jeszcze nie jestem na diecie, więc jeżeli zgrzeszę, to nic się nie dzieje. Więc nie ma powodu, żeby się czuć winnym. Po prostu przygotowuję swój brzuszek. Dieta zawsze jest jakimś obciążeniem, ograniczeniem i stresem. Wprowadza jakieś zamieszanie do codziennej rutyny, zaburza nawyki, to co na co dzień robimy tak z automatu. Dlatego stopniowe przygotowywanie się do takiej zmiany, oswajanie się z tym daje o wiele, wiele lepsze rezultaty.
spontaniczne zrywy, takie drastyczne odcięcie się od nawyków u mnie działało jakiś czas, ale potem niestety siła woli słabnie. Nie ma co tam z nią się mocować, bez sensu. Nie potrzebujemy takiego stresu. Możemy się na to przygotować stopniowo, oswoić się i to jest znacznie łatwiejsze, znacznie przyjemniejsze i znacznie dłużej można wytrwać. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo pomaga, bardzo, bardzo. To jest wyznaczenie sobie takiego celu dla diety, który jest większy niż sama dieta, niż sama utrata wagi. Dlaczego? Bo kiedy jesteś na diecie i Twoim celem jest schudnąć, to masz obsesję na punkcie mierzenia się, ile centymetrów Ci ubyło, ile gramów Ci na wadze spadło. Tak jakby to było osiągalne w ciągu jednego dnia. A jeśli na przykład powiesz sobie, że chcę schudnąć po to, żeby być zdrowszym. Czyli zdrowie sobie postawisz za cel, a nie rozmiar 34 na przykład. To wtedy każdy to rozumie, że powrót do zdrowia czy uzyskanie zdrowia to nie jest coś, co się dzieje tak overnight, w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej nocy, że to jest coś, na co trzeba poczekać. W przypadku diet niestety mało kto to rozumie. Wszyscy oczekują natychmiastowych efektów i potem jest frustracja, że o matko, odchudzam się już od tygodnia i tylko 2 kilo schudłam. Znasz to? No więc ja zaczynam tydzień przygotowawczy. Daj mi znać, czy chcesz więcej filmów na ten temat. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj szybciutko mój kanał i nadstaw ucho na następne wideo. Do zobaczenia.